Czasami potrzebujemy 100 razy iść złą drogą, żeby w końcu wybrać tą dobrą. Umysł to jest maszyna do nadawania znaczenia. I wtedy kierujemy się tą jasną stronę życia. No nie chcę takiego życia prowadzić, żeby leżeć cały czas na kanapie. Za naszymi plecami stoją dobrzy asystenci. Jaki macie stan, jak jedziecie na wakacje? Pisze, Czy oceniacie, szczęście. czy na luzie bierzecie wszystko? Ale im większy sukces, można powiedzieć, osiągasz, albo więcej zarabiasz, większą firmę prowadzisz, to właśnie masz taki stan, że w wakacje nie leżysz, nie odpoczywasz, tylko się stresujesz, że kurczę, tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, albo tyle mogłem zrobić, a ja tu leżę. Nauczycieli to my tylko w szkole mamy, co oceny nam stawiają. Już sobie nie szukajcie innych. Wszystkie te teorie tutaj blednie w obliczu tego, kim wy naprawdę jesteście. W ostatecznym zrozumieniu to bym powiedziała prawda. Stoi wielki facet, umięśniony, jak na meczach z megafonem, prowadzi doping kibiców. I to jest nasz umysł. I on z tym megafonem krzyczy: rób tak, ja to wiem, jak trzeba zrobić. Robimy tak, tak jak zawsze robiliśmy. Nie warto w ogóle toczyć jakiekolwiek spory z kimkolwiek, przekonywać do swojej racji, bo każdy ma swoją, każdy ma swój punkt widzenia. To tak jakbyśmy właśnie trochę teraz chcieli mówić, że jeden miał wspaniały dzień, drugi miał dzień wczoraj straszny, jeden drugi przekonuje, kto ma rację. No nikt nie ma racji, no bo jeden miał taki, drugi miał taki. Nie ma co się przekrzykiwać na zasadzie, że ja mam lepszy, ja na pewno mam lepszy, znaczy ja mam dobry dzień, to ty też musiałeś mieć dobry. No nie. Jeden patrzy tak na życie, drugi patrzy tak na życie. I to można zastosować do wszystkiego w swoim życiu. Każdy ma swoją prawdę. Każdy widzi świat tak, jak chce widzieć, bo ten świat nie jest żaden. W sensie on nie ma jednej odgórnej definicji. Tutaj nie jest z góry wszystko ustalone. Trochę jest, ale powiedzmy w tej naszej tutaj przestrzeni nie jest wszystko czarno-białe. Wszystkie mamy barwy dostępne. Jeden będzie widział w ten sposób, drugi będzie widział w ten sposób. I to warto skupić się na tym, co samemu się myśli, a nie bardzo skupiać się na tym, co inni myślą. Mieć ten swój kompas ustawiony, czy inni mówią tak, czy tak, to wiedzieć, co się chce od życia, mieć tą świadomość samego siebie, niekoniecznie zwracać uwagę to, co inni mówią i myślą, i przede wszystkim nie starać się przekonywać innych do swoich racji, jeżeli nie są gotowi tego usłyszeć. Tak, no ja myślę, że w teorii to my wszyscy to już wiemy, tak? Że jedna osoba widzi 6, a druga 9, ale z drugiej i mimo to, że świadomie jakby znamy ten koncept, to i tak nasze reakcje są zupełnie inne, bo no nie żyjemy sami w jaskini. Dużo łatwiej jest, o wiele łatwiej jest wyjechać do jakiejś pustelni, do jaskini, do jakiegoś odosobnienia i tam sobie przemyśleć, przeczuć, przeanalizować i wejść gdzieś tam w siebie. A inaczej jest wtedy, kiedy mamy ludzi naokoło siebie, tak? Czyli mieszkamy w tych blokach, w miastach, na wsiach, gdziekolwiek mieszkacie, macie jakichś ludzi na pewno dookoła siebie, nie? I przy tych ludziach już nie jest tak łatwo, bo wchodzimy w interakcję. Kiedy jesteśmy sami, siedzimy sami, tacy zamknięci w pudełku, łatwo nam jest to zrobić, nie? To tak jak wtedy, kiedy jesteśmy singlami. Dużo łatwiej nam jest gdzieś tam poczuć siebie, wejść w tę przestrzeń takiego lubienia siebie, przerobić sobie swoje schematy. Tak jest dużo prościej, bo nie mamy innych czynników dodanych na zewnątrz. Ale kiedy pojawiają się inne istoty naokoło, inne osoby, to nagle mamy do czynienia nie tylko ze swoją emocjonalnością, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi reakcjami, ze swoimi myślami, ale do tego ekosystemu nagle wchodzą myśli innych, emocje innych, reakcje innych, tak, no i te podświadome przekonania innych. Więc robi się taka dżungla, jest już trudniej i trochę trzeba być, czy może nie trzeba być, ale ja to sobie wyobrażam tak, że musimy być takim Indianą Jonesem, który ma maczetę, który ma jakąś mapę, który lubi przygody i idzie i bierze wszystko, to zostaje na jego drodze. Łatwiej jest wyjechać do jaskini i samemu medytować i jest super ekstra, świat się wydaje taki cacy, ale potem wracamy do miasta i jest trudniej. Bo oczywiście budując relacje ze sobą, to jest punkt numer 1. Nie można nic innego stworzyć na zewnątrz, nie mając tej relacji zbudowanej ze sobą. Ale właśnie, ponieważ nie żyjemy w
w odseparowanym systemie. To nie jest laboratorium, gdzie możemy wyciągnąć fiolkę, postawić z boku i tam sobie miksować mikstury. Mamy czynniki zewnętrzne, dodatkowe i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Paweł mówił o tym właśnie, żeby nie sugerować się myślami innych osób, ale pamiętajmy o tym, że nasz umysł to jest maszyna do nadawania znaczenia. Jest jak metkownica. Umysł nie ma, ma naprawdę bardzo ograniczone funkcje. Jedną z funkcji jest nadawanie znaczenia, czyli chodzimy i przyklejamy zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone. Tak? I nie da się wyłączyć tej funkcji. Można zrobić coś innego. Można wykorzystać metkownicę, wykorzystać ten umysł do tego, żeby nam pomagał w tej ocenie. Bo mówimy, przestań oceniać, przestań osądzać, ekstra. Ale dopóki tam nie jesteśmy, a to jest bardzo wysoka wibracja, żeby przestać to robić, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka świadomość, żeby przestać to robić. I nie wiem, czy tutaj w grupie akurat jest wśród osób słuchających nas akurat ktoś o takim poziomie wibracji na ten moment. Tego się nawet nie da opisać słowami, bo nawet dzisiaj gdzieś tam rozmawialiśmy, Paweł mnie zapytał, jakie ty miałaś odczucia, kiedy wchodzisz w połączenie ze sobą. Nie? Gdzieś tam rozmawialiśmy, tak żeby porównać. Ja kiedyś opisywałam to uczucie, moje pierwsze takie doświadczenie, to miałam 20 lat chyba, pierwsze takie doświadczenie opisałam jako zawieszenie w kosmosie. Czyli miałam wrażenie, że nic nie istnieje, a ja jestem pośrodku tego wszystkiego. I wyobrażałam to sobie wtedy po otwarciu oczu, że to był kosmos, że ja po prostu tak jakbym fruwała w kosmosie, ale im bardziej wzrastała moja świadomość, nie musiałam już jakby nazywać pewnych rzeczy, to wiedziałam, że to było miejsce, gdzie nie ma nic, gdzie znowu z drugiej strony jest wszystko, gdzie nie ma żadnych myśli, gdzie nie ma żadnych uczuć, po prostu jest i nie ma zarazem. Trudno to opisać nawet słowami, ale to było takie moje pierwsze doświadczenie. Kiedy wchodziłam wewnątrz siebie. Ja myślę, że ci, którzy byli na warsztatach Świadomość Quantum, w praktyce Quantum, mogliście mieć już takie uczucie, takie poczucie, albo znaleźć się właśnie w takim miejscu, gdzie nie ma nic i jest wszystko. Napiszcie w komentarzach, kochani, czy czuliście coś takiego kiedyś, a zwłaszcza w tej praktyce Quantum, bo dosyć łatwo z tej praktyki właśnie wejść do takiej przestrzeni. Taka historia, to ktoś napisał, a na mnie wczoraj jechało auto na Czołowe, nagle mi wyskoczył, nie hamowałem, tylko go poboczem ominęłam, po chwili zdałam sobie sprawę, co się stało. No i takie rzeczy się zdarzają, takie doświadczenia czasami są nam prezentowane, żebyśmy zobaczyli też, jak na to zareagujemy, jak do tego tematu podejdziemy. To też są pewnego rodzaju testy, egzaminy. To, co ja bym tutaj może wyłuskał z tego, to, że to właśnie nie hamowałam. To jest odruch czasami, tak? To jest odruch bezwarunkowy. To nie zastanawiamy się wtedy, czy hamować, czy nie hamować, tylko po prostu jedziemy i robimy tak, jak czujemy. W takich momentach robimy tak, jak czujemy. I na przykład gdybyśmy zahamowali, gdybyśmy zaczęli myśleć i byśmy zaczęli hamować, no to prawdopodobnie by to się nie skończyło tak dobrze, jak się w tym momencie skończyło. W sensie pytanie, czy się dobrze skończyło, to nie nam osądzać, ale w naszym rozumieniu to było dobre zakończenie, bo mogło być gorzej. Więc my nieraz w swoim życiu dokonując wyborów, tutaj akurat nie było czasu na podjęcie decyzji i działamy instynktownie, mamy dobrą asystę. Za naszymi plecami stoją dobrzy asystenci, mówią nam, co mamy zrobić, my szybko działamy, czyli nie robimy nic w tym wypadku i udaje nam się uniknąć tego zagrożenia. No ale niekiedy mamy więcej czasu do namysłu i kluczowe jest to właśnie ten czas do namysłu. Bo kiedy my dajemy sobie czas do namysłu, nieraz się mówi, muszę się z tym przespać, muszę się nad tym zastanowić, muszę to przemyśleć, no to wtedy jesteśmy już, można powiedzieć, w ciemnej D, bo ta pierwsza myśl związana z daną sytuacją zawsze dla nas jest właściwa, zawsze dla nas jest dobra. Tak jak ten wybór tutaj niehamowania był dla tej osoby
dobry. On dzięki temu, tak jak wspomniałem, uniknęła dla siebie potencjalnego zagrożenia. A za każdym razem, kiedy my dajemy umysłowi chwilkę, to już to nie trzeba dni, to są sekundy po tym, jak coś do nas przyszło. Wszystko, co jest po tym pierwszym czuciu, bo to nie jest rozum, tylko to jest czucie, to jest ta różnica, że my nie myślimy o tym, nie analizujemy, nie rozumujemy, tylko czujemy, ale to jest bum. I albo czujesz, albo nie. Jak nie, to włącza się umysł i umysł analizuje. Umysł analizuje tylko na podstawie przeszłych naszych doświadczeń, umysł analizuje na podstawie tego, kim jest, co umie, co potrafi, czego się nauczył i wtedy właśnie powolutku zmierzamy w kierunku tej ślepej uliczki. Natomiast właśnie to jest fajny przykład. Ten głos intuicji to jest takie pyk. I jak za tym pójdziemy, to wtedy czeka na nas wszystko co najlepsze, co najlżejsze. Jest spokój, jest zaufanie swoim wyborom i wtedy kierujemy się, można powiedzieć, na tą jasną stronę życia. Ale czasami potrzebujemy też doświadczyć tej ciemnej, bo gdybyśmy nie doświadczali tej ciemnej, to byśmy nie wiedzieli, jaką wartość ma ta jasna. Więc ostatecznie każdy wybór jest dobry, ale im częściej będziemy kierowali się tą przestrzenią serca, z przestrzenią intuicji, tym będzie nam po prostu w życiu lżej, tym będzie wszystko płynęło, to jest to płynięcie z prądem, to jest to pozwolenie na to, żeby rzeczy się działy w naszym życiu, tam nie ma walki. Wszystko, za czym umysł już, gdzie włączamy umysł, za czym umysł idzie, tam już pojawia się ta cała właśnie nasza polaryzacja. Chciałabyś coś dodać? Tak, no bo my tak mówimy, wejdź w przestrzeń serca, nie sugeruj się myślami innych i tak dalej. No to ja myślę, że wy to wszystko już wiecie, nie? To się stają właśnie takie slogany na plakatach czy napisy na dropsie, jak to czasami mówię. Żeby tam dojść, konieczna jest praca do wykonania, tak? Czyli odpowiednie narzędzia dla mnie, cokolwiek wybieracie, czy to jest yoga, czy to jest medytacja. Yoga to jest za mało tak w ogóle, a tutaj, którą ćwiczycie, czy medytacja, mindfulness to jest za mało. Potrzeba konkretnych, dużych narzędzi i robić je codziennie. Oczywiście to nie jest taka praca, jaką wykonujecie, taka zarobkowa, że idziecie i przez 8 godzin intensywnie działacie. No to jest krótka praca, wystarczy kilka minut dziennie, to są przyjemne narzędzia, ale to jest konieczne, żeby dojść do tego, o czym mówimy, żeby dojść do tego, o czym mówią wszyscy, tak? Potrzebna jest praca, albo może inaczej praca, nie lubię stosować tego słowa, bo ono się ciężko kojarzy. Potrzebne jest działanie. Prawo przyciągania uwielbia działanie. Bez tego oczywiście możemy coś zrobić. Możemy siedzieć na kanapie, możemy zagłębiać się w siebie, możemy być w stanie medytacji bardzo długo, ale ja myślę, że każdy z nas, który tutaj jest, no nie chce takiego życia prowadzić, żeby leżeć cały czas na kanapie, prawda? Tylko jesteśmy aktywni, jesteśmy zaangażowani, chcemy kreować, rozwijać się. To jest jedna z ludzkich potrzeb i jeśli macie potrzebę rozwijania się, to super, bo jak się coś nie rozwija, to się zwija, to wiecie. Więc potrzeba po prostu codziennie pracować i tyle, kropka. Ci, co chodzą na medytację, znaczy są po kursie medytacji, to wiedzą 2 razy dziennie, prawda? Szybko, łatwo, prosto. Czy może być złe, czy niekorzystne dla nas pierwsze uczucie te przed umysłem? No nie sądzę, bo wtedy się synchronizujemy nie z naszym umysłem, tylko z tą naszą wyższą istotą, czyli tym, kim naprawdę jesteśmy. Kimś, kto ma wgląd z góry, taka powiedzmy, tak jakbyśmy wszystko widzieli z góry, wszystkie możliwe ścieżki, drogi i dokładnie wiemy wtedy, która droga doprowadzi nas do tego celu, która będzie najłatwiejsza, najprzyjemniejsza, najlżejsza. Więc my tam siedzimy cały czas, wy tam siedzicie cały czas, każdy z was tam jest też, ostatecznie wszystko widzi, ale pytanie, jakie ma połączenie z tą górą? Czy ma połączenie dobre, mocne, czyli ma zaufanie przede wszystkim do tej linii, do tego połączenia, czy się słucha, bo jeżeli się słucha, to ten głos intuicji będzie głośniejszy, będzie bardziej śmiały. Ten głos intuicji jest jak takie, powiedzmy, małe, ludzkie dziecko, postawione gdzieś w kącie,
a obok niego, albo tak, może niech będzie tak, użyjmy porównania dziecka, a obok niego stoi wielki facet, umięśniony, taki wiecie, jak na meczach, z megafonem, prowadzi doping kibiców i to jest nasz umysł. I on z tym megafonem krzyczy, rób tak, ja to wiem, jak trzeba zrobić, robimy tak jak zawsze robiliśmy, albo tak jak robiła nasza mama. Ogólnie wszystkie te nasze schematy wrzucone w jedno i on krzyczy. A obok niego stoi taki malec, taki 2-latek, 3-latek, taki nieśmiały. I on tak coś tam mówi, ale mówimy, no gdzie, no tutaj słyszymy donośnie, jednak jest, słychać go z kilometra z tego z megafonem. I my najczęściej kierujemy się właśnie umysłem, ponieważ umysł krzyczy, a podświadomość, nie podświadomość, tylko ta nasza intuicja szepcze, to nasze prawdziwe wiedzenie. To, co jest dla nas tak naprawdę najlepsze, to jest ta przestrzeń serca, to jest stąd możemy to połączenie nawiązywać najlepiej, czyli nie z głowy, tylko tutaj, tym wybieramy, tym czujemy. Więc z mojego punktu widzenia te wybory nie mają prawa być złe. Zresztą patrząc z innej perspektywy, to żaden wybór nasz nie jest zły, bo nawet załóżmy, że wybrałaś źle, czyli pokierowałaś się umysłem, tak jak w 99% przypadków, no to będziesz miała doświadczenie tego kolejne, tej rzeczy. Będziesz mogła wyciągnąć lekcję. Prędzej czy później i tak wrócisz do tego punktu, w którym jeszcze raz staniesz przed kolejnym wyborem, tylko będziesz miała już nowe doświadczenie, więc czasami potrzebujemy 100 razy iść złą drogą, żeby w końcu wybrać tą dobrą, aczkolwiek jak mówię, nie ma złych, ani nie ma dobrych. To jest najważniejsza koncepcja, żeby to zrozumieć, że każdy nasz wybór w gruncie rzeczy i tak jest dobry, bo albo nas uczy, najczęściej każdy wybór nas czegoś uczy. Jeżeli zaczniemy ufać bardziej sobie, to te wybory, te testy, te egzaminy będą nas łatwiejsze do przejścia. Nie będziemy potrzebowali analizować, zastanawiać się, nie będziemy potrzebowali doświadczać różnych rzeczy, których nie chcemy doświadczać. To będzie działo cyk, będzie płynęło, nasze życie będzie płynęło. Ale można też iść drogą trochę bardziej naokoło, trochę bardziej wyboistą. Tam będziemy więcej doświadczali, tam się będziemy więcej uczyli. Ale w pewnym momencie przychodzi ten moment, że nie potrzebujemy w tej pierwszej klasie ciągle siedzieć, tylko już zebraliśmy wiedzy, tyle doświadczenia, że przechodzimy do drugiej klasy i tam będą egzaminy z drugiej klasy. Ja wrócę jeszcze do tego, co powiedziałam na początku, że umysł to jest maszyna do nadawania znaczenia. I my potrzebujemy wszystko nazwać i wszystkiemu nadać znaczenie. Że jak jest trudno, to się uczymy. Jak jest łatwo, to jest nagroda i tak dalej. A rzeczy takie nie są. To jest tylko nasz umysł. On został skonstruowany biologicznie w ten sposób, tak zaprojektowany, w sensie biologicznym, żeby przetrwać. Mówi, ogień, poparzysz się, nie dotykaj. Przepaść, nie podchodź, bo spadniesz. Tak? A im bardziej jesteśmy ucywilizowani, im więcej książek czytamy, im więcej przesłuchamy materiałów w internecie, im więcej szkoleń przesłuchamy, i tak dalej, tak, rozwijamy się, kolejne studia, kolejne dyplomy, kolejne osiągnięcia. Im więcej tego mamy, tym bardziej próbujemy nadać wszystkiemu znaczenie. I my rzeczywiście tak sobie tłumaczymy. Jest trudno, bo to się uczymy. W ostatecznym zrozumieniu to bym powiedziała takie brzydkie słowo. Prawda, słuchajcie. Naprawdę, gówno prawda. Jesteśmy tutaj, żeby być, żeby doświadczać. Jedziesz na wakacje po to, żeby doświadczać, żeby się zabawić, żeby ci było przyjemnie albo żeby było jakoś wyjątkowo. Kropka. Ale nie chodzisz, znaczy być może tak masz, ale powiedzcie mi, zastanówcie się przez chwilę i napiszecie w komentarzach, jaki macie stan, jak jedziecie na wakacje. Jeden z was wybierze morze, inny wybierze góry, ktoś inny jeszcze pójdzie do lasu, a ktoś inny będzie siedział w barach albo w kasynie. Ale jak jesteście w tym stanie wakacyjnym, macie urlop, po prostu nie ma pracy, nie przejmujecie się żadnymi kredytami, żadnymi problemami, jesteście w stanie wakacyjnym, to czy próbujecie nadać wszystkiemu znaczenie? Na przykład spotykacie kogoś na ulicy, ktoś, kto pokazuje wam fajną miejscówkę, pokazuje wam fajną restaurację albo jakieś takie miejsce dla lokalsów, to czy chodzicie i się zastanawiacie, to był dar od niebios, albo to była lekcja, albo to było nie wiem co. Nadajecie temu znaczenie, czy po prostu bierzecie i korzystacie? Napiszcie w komentarzu. Żaneta pisze, błogość i spokój. Tak, jaki macie tryb na wakacjach? Ktoś pisze, czy oceniacie?
czy na luzie bierzecie wszystko? Na luzie. Dokładnie. I my tutaj przyszliśmy na tę ziemię, jakby już bez szczegółów, co jest gdzie indziej, tak? Ale tu fizycznie jesteśmy na tej ziemi, żeby dosłownie przeżyć coś takiego. Przeżyć Albo- wakacje. A jak Żebyśmy ktoś na tam przykład na nie wakacje. jeździ na wakacje albo nie luzuje się na wakacjach, to być może gra w gry komputerowe albo grał kiedykolwiek w gry komputerowe. Więc jak wy siedzicie i nie potraficie przejść jakiegoś poziomu, jak kiedyś grałam w Tomb Raidera, po prostu Lara Croft to była moja... Czy Croft? Croft? Kraft to jest takie piwo chyba. Lara. Lara, no ten, to jest Tomb Raider, bez nazwisk. Tomb Raider. Więc ja nie siedziałam i się nie zastanawiałam, a jak tam wejdę do jaskini, to być może to jest jakiś znak od losu, albo może to jest doświadczenie, którego mam się nauczyć. Nie, myślałam, dobra, może tam jest potwór, to wejdę, to sobie przygotuję spluwę. A jak tam nie ma potwora, to sobie Będzie przebiegnę ciekawie. i popatrzę, może małpeczki skaczą z boku, nie? Bo tam się pojawiały różne takie zwierzątka w dżungli. Nie analizowałam, czy to jest moja lekcja, czy to jest dar od losu, czy nie wiadomo co. Poza tym wiedziałeś, że w grze nie możesz zginąć. Dokładnie. Tam, Tam, że nie masz jednego życia. Jak coś się nie uda, to robisz Tak. powtórkę i jedziesz od nowa. Paweł odkopał PlayStation, odkurzył, więc ciupię od paru dni. Ja tak siedzę i tak patrzę czasami, no i ciągle game over. Znaczy nie ciągle, ale zawsze game over. Przestań, dobrze mi idzie. Nie, no jasne, ale no jest czasami game over nie idzie i mi. co? Znowu wraca do sił, tak? Nie Znowu idzie, jest przyznaję się, reaktywacja. nie idzie mi dobrze. Nie było dobrą decyzją odkurzenie tej playki, chyba ją znowu oddam. 3 lata była mojego brata i mówię, jednak stwierdzę, że odpalę ją. Nie, już nie czuję tego. Już nie czuję tego jak kiedyś wakacje, stres i strach, że ktoś już pracuje, a ja leżę i mnie wyprzedzi w drodze po ostateczny sukces. Nie. Oj, to tu mamy do przerobienia dużo w podświadomości, Nie, bo to są jest- takie to jest- programy zaporowe. Myślę, że to jest takie z przymrużeniem oka, ale Ale słuchajcie, są ja takie osoby. znam Znam takie, uwierzcie mi, osoby, im większym, powiedzmy, im wyżej jesteś, może nie wyżej, bo to złe określenie, co jest wyżej, co jest niżej, ale im większy sukces, można powiedzieć, osiągasz, albo więcej zarabiasz, większą firmę prowadzisz, to właśnie masz taki stan, że w wakacje nie leżysz, nie odpoczywasz, tylko się stresujesz, że kurczę, tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, albo tyle mógłbym zrobić, a ja tu leżę. To jak jest, Znaczy- ktoś taki ma już, dochodzi do takiego momentu, to już najwyższy moment, żeby jednak zatrzymać się i zastanowić się, czy faktycznie chce oddawać całą swoją energię i całe swoje życie poświęcać pracy. Jeżeli tak, proszę bardzo. Ja znam ten stan, jeździłam na urlop zawsze z laptopem i pracowałam non-stop 24/7. Nie trzeba daleko Niedziela szukać. 23 telefony, tak? Nie trzeba Oczywiście daleko szukać. niezastąpiona byłam, wiadomo. Nie? Przeszło, na szczęście przeszło, wymagało to przebudowania paru konstruktów w głowie. No może nie tylko w głowie, w energetyce, tak? Bo my tak mówimy w głowie, ale to chodzi o to, żeby poudrażniać pewne rzeczy w naszym ciele energetycznym. Także. Więc wracając jeszcze do tych wakacji, do tego nazywania, do tego metkowania, bo ja często słyszę i to są takie koncepcje, żeby komuś dodać otuchy, żeby komuś powiedzieć, że jest wyjątkowy, fajny, kochany, że to inni są źli, a ty jesteś dobry. I te koncepcje, które się pojawiają, to właśnie najczęściej tak, to jest dla ciebie lekcja, dzięki temu się rozwijasz, ktoś jest twoim nauczycielem. Fajnie, to są informacje na pewien etap rozwoju, one pomagają, bo pozwalają dostrzec rzeczy z innej perspektywy, ale widzimy tutaj bardzo dużo osób po naszych warsztatach, już nie musimy tej koncepcji w ogóle przyjmować. Mówię do tych osób. Prawda jest taka, że nie ma znaczenia, co to jest. Jak sobie wybrałaś safari, jesteś na safari. Jak sobie wybrałaś leżenie na plaży, jesteś na plaży. Jak sobie wybrałaś chodzenie z ciężkim plecakiem po górach, chodzisz z ciężkim plecakiem po górach. I nie narzekaj. I to nie są ani twoi nauczyciele, ani twoje lekcje do zrobienia. Nie, to jest twoje doświadczenie, które sobie wybrałeś i tyle. Umysł to jest maszyna do nadawania znaczenia i zawsze będzie szukać zły, dobry, nauczyciel, przyjaciel.
Nauczycieli to my tylko w szkole mamy, co oceny nam stawiają. Już sobie nie szukajcie innych. Po co? Z tym rezonansem jest, można powiedzieć, tak jak ze wszystkim. Takie będzie miało dla nas to znaczenie, jakie sami mu nadamy. Jedni będą się czuli przy skaczącym rezonansie Schumana dobrze, inni źle, trzeci w ogóle, jeszcze jest trzeci gatunek ludzi, którzy w ogóle nie będzie tego odczuwał i ostatecznie wszystkie odczucia są właściwe i dobre, nie ma tutaj lepiej ani gorzej. No tam parę osób pytało, czy jeżeli one nie odczuwają żadnych efektów na swoim ciele, to znaczy, że nie mają połączenia z Ziemią i powinny się lepiej połączyć z Ziemią. Musicie wiedzieć, że wy cały czas w 100% jesteście połączeni ze wszystkim, z Ziemią, ze swoją duszą, z źródłem, jakkolwiek to chcecie, innymi istotami. tak, jakkolwiek to nazwiecie. Jesteście cały czas nieustająco połączeni. Jedyne, co was w tym aspekcie ogranicza, żeby to czuć, to są te właśnie ograniczenia, które sami na siebie gdzieś tam ponakładaliście w toku waszego życia, ale one są też wam potrzebne po to, żebyście mogli po pierwsze je zauważyć, po drugie, żebyście mogli doświadczać tych rzeczy, których macie doświadczyć, a po trzecie, żebyście sobie mogli je pozdejmować. I to jest taka atrakcja, która została tutaj nam, nie nam może przydzielona, bo to byłoby ktoś, to znaczy, że ktoś to przydziela. Nikt nie przydziela. Wy sami sobie to przydzielacie. Te wasze role tutaj na ziemi, wy sami sobie przydzielacie i sami sobie wybieracie ten film, który oglądacie, w którym uczestniczycie. Mamy na siebie 1000 etykietek. Jestem miłością, jestem nienawiścią, jestem złością, strachem, pięknem i tak dalej. To wszystko są etykietki, to są wszystko jest osąd. Nawet to górnolotne takie stwierdzenia typu pokochaj siebie, albo jestem miłością, wszystko jest miłością, to też wszystko blednie. Musicie wiedzieć, że zdanie wszystko jest miłością i że wszystko, co jest miłością i ty jesteś miłością, one blednie w obliczu tego, kim ty naprawdę jesteś. Blednie w obliczu tej mocy, którą ty jesteś. Blednie w obliczu tego jesteś. Tego samego słowa jesteś. Te wszystkie te schematy, te ograniczenia, to co powstało tak naprawdę z ludzkiego umysłu, te wszystkie koncepty, które tutaj są promowane bardziej albo mniej przez różnego rodzaju religie, przez różnego rodzaju guru, przez różnego rodzaju mistrzów, nauczycieli i tak dalej, to wszystko blednie, wszystkie te teorie tutaj blednie w obliczu tego, kim wy naprawdę jesteście. I wystarczyłoby, żebyście za każdym razem, kiedy wstajecie rano, zobaczyli siebie, zobaczyli to, poczuli to, bo to jedynie można zrobić poprzez czucie. Nigdy nie dojdziemy do tych rzeczy poprzez analizowanie, poprzez logikę, poprzez rozum. To logika, ktoś kiedyś stwierdził, że logika was zabija i tak jest. Poprzez czucie, jeżeli poczujecie tą energię, tą radość, to szczęście, które zawsze jest z was, to, że jesteście i że możecie to wszystko teraz robić, że możecie działać, że możecie doświadczać, że macie pełną paletę możliwości, że wy jesteście tym malarzem, tym artystą, który ma pędzel, który ma farby i maluje te wszystkie barwy szczęścia swojego. Jedni malują trochę bardziej na czarno, inni na różowo, na zielono, na niebiesko, na żółto. Każdy tak jak chce, każdy tak jak potrafi, ale każdy ma pełną moc możliwości, pełną paletę barw i sami sobie to swoje życie malujecie, więc malujcie je świadomie i wybierajcie świadomie i przede wszystkim dobrze się w tym bawcie.